Dzień dobry Państwu, witam ponownie na pracowni fizycznej. Dzisiaj jesteśmy w tej chwili na optyce i mamy do omówienia ćwiczenie 302, wyznaczenie ogniskowych soczewek, zrównanie soczewkowego i metodą Bessela. Proszę Państwa, przed nami znajduje się układ pomiarowy. Układ pomiarowy składa się ze źródła światła. Źródło światła ma narysowaną tutaj, jeżeli się przyjrzymy, literę D. Następnie wózka, który może się przesuwać płynnie po szynie. Zwróćcie Państwo uwagę, że mamy tutaj poniżej na tej naszej szynie, na tej ławie optycznej mamy przyklejoną miarę, a więc możemy odczytywać położenie zarówno tego naszego wózka, jak i, jeżeli spojrzycie Państwo dalej, ekranu, który tutaj się znajduje. Proszę Państwa, do dyspozycji mamy 6 różnych soczewek oznaczone A, B, C. Są to soczewki skupiające oraz 1, 2, 3 są to soczewki rozpraszające. Zacznijmy od metody wyznaczania ogniskowej soczewek skupiających. Tak jak wspomniałem, będziemy wyznaczali ogniskowe soczewek za pomocą dwóch metod. Metodą równania soczewkowego i metodą Bessela. Zacznijmy od równania soczewkowego. Ogniskowa soczewki, oznaczmy ją przez F, będzie równa, czyli 1 przez F równa się 1 przez O plus 1 przez P. Przez F rozumiemy ogniskową soczewki. Myślę, że Państwo już wiecie, cóż to jest ogniskowa soczewki, od czego zależy. Ja przypomnę może od promieni krzywizny soczewki oraz od współczynnika załamania światła, ale my tutaj wyznaczymy na podstawie pomiarów. O, będzie to odległość, może wstawmy przykładowo taką soczewkę, powiedzmy B, i ustawmy ostry obraz. W tej chwili, jak widzicie, mamy obraz powiększony, ostry obraz. Proszę Państwa, O to będzie odległość pomiędzy soczewką a źródłem światła, czyli naszym obrazem. Przedmiotem. Czyli mamy tutaj przedmiot, który znajduje się na zerze, obraz na 16,5. Przez O oznaczymy odległość pomiędzy soczewką a obrazem, czyli pomiędzy naszym ekranem a soczewką. Czyli proszę Państwa, wyznaczając w tym wypadku, jeżeli tutaj mamy odległość pomiędzy przedmiotem a soczewką 16,5 cm, no to oczywiście odległość obrazu od soczewki to będzie 100 cm odjąć 16,5 cm. Czyli w prosty sposób możemy to wyliczyć. Zwróćcie Państwo uwagę jednak na symetrię tego wzoru, tak na dobrą sprawę, to samo uzyskalibyśmy, gdybyśmy odwrócili tutaj. Czyli zamiast obrazu wstawili, zamiast odległość od obrazu wstawili odległość od przedmiotu i na odwrót powinniśmy uzyskać to samo. Proszę Państwa, jeżeli przyjrzymy się, to możemy zaobserwować, że rzeczywiście istnieją dwa ostre położenia, w których będziemy obserwowali. Ja tu może skoryguję, w tej chwili. Proszę zobaczyć, jedno położenie, w którym obserwujemy ostry obraz, powiększony. I teraz będę przesuwał dalej, przesuwam jeszcze dalej, tak, żeby uzyskać ponownie ostry obraz. Mniej więcej teraz uzyskaliśmy ostry obraz. Proszę zwrócić uwagę, że ta odległość, którą tutaj uzyskaliśmy, ona w przybliżeniu jest równa odległości, którą uzyskaliśmy wcześniej. Czyli można by powiedzieć, O i P zamieniły się rolami. A więc istnieją dwa położenia, w których będziemy obserwowali ostry obraz. Proszę Państwa, Państwa zadaniem będzie na podstawie wyników, które prowadzący prześlą do Państwa, będzie wyliczenie ogniskowych soczewek rozpraszających, takich jakie będą podane wyniki. Czyli będziecie mieli Państwo podane położenia, wyznaczycie sobie O, P i na tej podstawie ze wzoru soczewkowego wyznaczycie ogniskową soczewki, następnie wartość średnią i odchylenie standardowe średniej. To tyle, jeśli chodzi o równanie soczewkowe. Natomiast, proszę Państwa, mamy jeszcze dodatkowo metodę Bessela. Wcześniej mieliśmy taką sytuację. Mieliśmy przedmiot,
to było to nasze P. Mieliśmy tutaj ekran i dwa położenia soczewek, przy których obserwowaliśmy ostry obraz. Jedno i drugie. Proszę Państwa, metoda Bessela opiera się na wyznaczeniu odległości pomiędzy przedmiotem a obrazem, czyli to będzie nasze, to będzie nasze L, oraz odległościami pomiędzy dwoma położeniami soczewki, dla których obserwujemy ostry obraz. I to będzie nasze E. Jeżeli więc znamy odległość pomiędzy przedmiotem a ekranem oraz odległość pomiędzy dwoma położeniami soczewki, możemy obliczyć ogniskową i możemy to zrobić na podstawie wzoru L² minus E² podzielone przez 4L. Proszę Państwa, widać, że jest to metoda dosyć prosta i tak na dobrą sprawę, wykonując pomiary za pomocą równania soczewkowego, korzystając z równania soczewkowego, to samo możemy już od razu zrobić dla metody Bessela. A więc jeżeli będę wyznaczał położenia pewne dla metody równania soczewkowego, czyli teraz interesuje mnie na przykład P i O, to równie dobrze od razu mogę sobie wyznaczyć odległość pomiędzy przedmiotem, ekranem, to będzie moje L, a następnie zapisać sobie położenie początkowe soczewki i drugie położenie, dla których będę obserwował ostry obraz. Stąd z różnicy tych położeń wyznaczę E. Proszę Państwa, te pomiary należy powtórzyć wielokrotnie, dlatego że ustawienie ostrego obrazu jest zawsze względne. Nasze oko zawsze nas troszeczkę może oszukać i powtórzenie co najmniej 5-krotne tych pomiarów da nam większą szansę na dokładne wyznaczenie ogniskowej soczewki. A więc w pierwszej części mamy tutaj do wyznaczenia ogniskowe soczewek skupiających ABC za pomocą równania soczewkowego i metodą Bessela. Jak to zrobić, już Państwo wiecie. Kilkukrotnie dla każdej soczewki metodą równania soczewkowego i metodą Bessela, a później uśredniacie te wyniki, obliczacie odchylenie standardowe średniej, a następnie, proszę Państwa, macie porównać wyniki uzyskane metodą równania soczewkowego i metodą Bessela. Proszę Państwa, pozostały nam jeszcze tajemnicze soczewki 1, 2, 3, czyli soczewki rozpraszające. Mamy teraz do wyznaczenia ogniskowe soczewek rozpraszających i nie można takiej ogniskowej wyznaczyć bezpośrednio. Proszę zobaczyć, jeżeli włożę soczewkę rozpraszającą do naszego układu i przesuwam ją wzdłuż naszej osi optycznej, znaczy ławy optycznej, proszę Państwa, nie widać żadnego obrazu. To jest oczywiste, światło jest rozpraszane i może być skupione. Jak w takim razie wyznaczymy ogniskowe soczewki rozpraszające? Zrobimy to w sposób pośredni. Proszę Państwa, użyjemy do tego przykładowo dwóch soczewek. Soczewki skupiającej i soczewki rozpraszającej. Popatrzmy, włóżmy teraz soczewkę skupiającą i zwróćmy uwagę, że w tej chwili to jest obraz uzyskany z naszej soczewki skupiającej. Proszę zobaczyć, jeżeli dołożę do tego jeszcze soczewkę rozpraszającą, obraz przestał być ostry, ogniskowa wydłużyła się. Czyli dołożenie do soczewki skupiającej soczewki rozpraszającej wydłużyło obraz. Jak w takim razie wyznaczyć ogniskową soczewki rozpraszającej? Zrobimy to dzięki pomiarom ogniskowej układu soczewek. Proszę Państwa, jeżeli znamy ogniskową układu soczewek, w tym wypadku mamy tu soczewkę B plus 2, to odwrotność tej ogniskowej będzie równa odwrotności ogniskowej soczewki B dodać odwrotność soczewki drugiej, odjąć D podzielone przez ogniskowa soczewki B razy ogniskowa soczewki 2. Czym jest D? D to odległość pomiędzy naszymi soczewkami. Czyli w tym wypadku tu mamy plus 3, tu jest minus 3, a więc odległość pomiędzy soczewkami w tej chwili wynosi 6. A więc, proszę Państwa, D możemy wyznaczyć rozstawiając odpowiednio soczewki. Ogniskową soczewki skupiającej, proszę Państwa, znamy, czyli tą ogniskową poznaliśmy już z pierwotnych pomiarów. Za chwileczkę spróbujemy wyznaczyć ogniskową soczewki
układu soczewek, czyli D będziemy znali ogniskową układu soczewek, ogniskowa soczewki skupiającej jest dana, a więc proszę Państwa, z tego równania tak naprawdę musimy się dowiedzieć, ile wynosi F2. Przekształcając to równanie, możemy wyznaczyć ogniskową soczewki rozpraszającej. Proszę Państwa, w jaki sposób wyznaczymy, jaką metodą wyznaczymy ogniskową układu soczewek? W tym wypadku, proszę Państwa, zastosujcie jedynie metodę Bessela. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, w przypadku metody Bessela nie jest istotne, gdzie znajduje się środek układu soczewek. Czyli ta metoda eliminuje potrzebę znania dokładnego położenia soczewki czy układu soczewki. A więc mierzę odległość pomiędzy przedmiotem a ekranem, a następnie, podobnie jak dla soczewek skupiających, ustawiam jedno ostre położenie, zapisuję wartość, drugie ostre położenie, zapisuję wartość, różnica pomiędzy położeniami będzie równa E. A więc ogniskową w tym wypadku soczewki FB plus 2 wyznaczę z dobrze już nam znanego wzoru L kwadrat minus E kwadrat przez 4L, gdzie L to odległość pomiędzy przedmiotem a ekranem, a E odległość pomiędzy dwoma położeniami, w których obserwujemy ostry obraz. W tym wypadku też, proszę Państwa, wyznaczamy, następnie znając ogniskową układu, wyznaczamy ogniskowe soczewek rozpraszających. Dla danej soczewki rozpraszającej uśredniamy wynik, zapisujemy odchylenie standardowe średnie i to tyle. Mam nadzieję, że nie sprawi to Państwu problemu. Życzę dużo zdrowia i do zobaczenia wkrótce.